Cześć, nazywam się Sergiusz Starski, jestem profesjonalnym wizerzystą i witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale, gdzie każdy z Was na pewno znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj zakończymy temat związany z pędzlami i przejdziemy płynnym ruchem do kolejnego, jakim jest higiena w pracy wizerzysty. Temat bardzo istotny w tych czasach. Pokażę i opowiem Wam, jak należy przechowywać, suszyć, myć, dezynfekować pędzle przed wizytą u klientki, jak również zadbać o czystość wszystkich produktów kosmetycznych. Wszystko będzie w tym filmiku, ale przed tym jak zacznę, poproszę Was o odrobinę wsparcia, mianowicie zasubskrybujcie ten kanał na YouTubie, moje konto na Instagramie, TikToku, stronę na Facebooku, możecie zostawić jakiś miły komentarz, dać paluszek w górę, wszystko będzie mile widziane, a my zaczynamy. Mam tutaj kilka pędzli, które muszę umyć po ostatnim makijażu i dzisiaj opowiem Wam, jak najlepiej to zrobić, żeby nie uszkodzić pędzli, pozbyć się całego pigmentu, ale również, żeby pędzle się nie zniekształciły. Jak to zrobić? Opowiadam. Istnieje wiele sposobów, żeby umyć pędzle. Jeżeli wpiszemy w wyszukiwarce jak umyć pędzle, wyskoczy nam milion różnych filmików, ale nie wszystkie te sposoby się sprawdzają i są dobre i przyjazne dla naszych pędzli do makijażu. Najgorszy z możliwych to jest właśnie ten, który widzicie teraz na obrazku. Jeżeli wrzucimy do wody wszystkie pędzle, dodamy trochę tam mydła, płynu do naczyń na przykład, to pędzle nie będą służyły nam nawet roku, całe włosie powypadają. To nie wynika z tego, że jest złe włosie, tylko moczy się klej. Pamiętacie ta część między uchwytem a włosiem, czyli to miejsce sklejenia pędzla, klej się rozpuści, włoski powypadają, pędzel nie będzie w najlepszym stanie. To jest dobry sposób, na przykład na mycie gąbki. Idealne, ale nie pędzli. Do mycia pędzli możemy użyć nawet szarego mydła. Zwykłe szare mydło, jakiś biały jeleń, sprawdzi się rewelacyjnie, wyczyścimy, pozbędziemy się pigmentu, pędzel będzie jak nowiutki. Również możemy użyć jakiegoś oleju. Na przykład zwykły olej rzepakowy jest w stanie wyczyścić pędzla, który jest zabrudzony już podkładem. Po kilku make-upach, szczególnie osoby, które używają pędzla na co dzień, żeby nałożyć podkład, zapominają czasem o tym, że warto go też umyć i po kilku na przykład miesiącach, czasem latach przypominają sobie o tym i wtedy na pomoc przychodzi olej. Opuszczamy pędzel, na przykład w jakiś pojemniczek z tym olejem i potem bardzo mocno pozbywamy się tego pigmentu i wycieramy go o suchą chusteczkę. Potem można umyć go w wodzie też z płynem do naczyń, więc tłuszcz bardzo fajnie usuwa tłuszcz. Na rynku kosmetycznym istnieje wiele środków do czyszczenia pędzli. Są tu różnego rodzaju mydełka, olejki. Ja dzisiaj pokażę Wam mydełko z firmy Creolan. To jest mydełko z serwatki z ekstraktem z oleju z pomarańczy i tymiankiem. Rewelacyjnie pachnie, bardzo szybko. Bardzo szybko usuwa brud z pędzli, każdy pigment i jest bardzo wygodny w użyciu. Wystarczy, że trochę nawilżymy to mydełko, nawilżymy pędzel i takim okrągłym ruchem wprowadzimy pianę w środek pędzla i później go umyjemy. Słuchajcie, razem z wodą, z resztkami tego mydła schodzi cały pigment z pędzli. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Na przykład mamy brudny pędzelek, którym nakładaliśmy szminkę, korektor lub cienie kremowe. Muszę go namoczyć. To jest odrobina wody. Następnie opuścić go w pojemnik z mydełkiem i zacząć okrągłym ruchem w taki właśnie sposób tworzyć pianę. Mydełko wchodzi w warstwy pędzla. Zajmuje to niecałe 20 sekund. O, widzimy to. I teraz opuszczam go z powrotem w wodę. I teraz muszę go wysuszyć o chusteczkę na przykład. Chusteczka zostaje czysta i pędzelek również jest czysty. To jest bardzo fajna opcja dla osób, które szanują swój czas, ale chcą za jednym razem umyć wszystkie pędzle i poświęcić na to maksymalnie godzinkę. Pędzel jest lekko wilgotny i musimy go teraz wysuszyć. I teraz bardzo ważna sprawa. W jaki sposób wysuszyć pędzel najszybciej, żeby też woda nie trafiła nam do środka, bo znam przypadki, kiedy niektóre dziewczyny opierają na przykład pędzel w taki sposób o parapet czy bądź to ściana
i cała woda, resztki schodzą do kleju, klej się rozpuszcza, włosie wypada. Źle. Musimy zrobić na odwrót, czyli włosiem w dół i wtedy cały płyn ścieka na przykład w chusteczkę. Ja najczęściej suszę pędzle na kaloryferze, który nie jest ustawiony na zbyt wysoką temperaturę. On musi być delikatnie ciepły. Wykładam chusteczkę lub papier kuchenny i w taki sposób suszę pędzle. Wtedy wiem na pewno, że cała woda wchłonie się w chusteczkę, pędzel zostanie suchy, bo suszy się też bardzo, bardzo szybko. W przypadku płaskiego pędzla możemy tak go sobie zostawić, on szybko wyschnie, natomiast co robić z pędzlem puchatym? Do cienia. Jeżeli my zostawimy go w taki sposób, pod wpływem ciepła i też reszty wilgoci, on się zniekształci i będą wystawały nam pojedyncze włoski. Wtedy pędzel nie będzie służył nam zbyt długo, musimy na to uważać i w tym momencie przychodzi nam na pomoc taka osłonka, którą na mokry, wyczyszczony, umyty pędzel zakładamy w ten sposób, aż dotrze do włosia. I dopiero wtedy możemy go w takiej pozycji zostawić na parapecie czy na kaloryferze, również wyschnie bardzo szybko, pozbędzie się wody, a jak już zdejmiemy, no to pędzel będzie wyglądał jak nowy. Nie zapominajcie proszę o tych osłonkach na pędzle, one są bardzo tanie, a naprawdę pomogą Wam utrzymać pędzle w czystości i w jak najlepszym stanie. Dla przykładu pokażę Wam, jak umyć taki puchaty pędzelek przy pomocy mydełka z firmy Kreolan. Znowu wlałem odrobinę wody. Pędzelek jest zanurzony. Opuszczam go w mydełko i znowu okrągłym ruchem wytwarzam pianę, która wchłonie się warstwy pędzla. Pozbędziemy się jej, jak opuścimy go z powrotem do wody. Zajęło tam parę sekund. Opuszczamy w wodę. Pozbywamy się reszty piany. I teraz znowu bierzemy chusteczkę i pozbywamy się reszty wody. Pędzelek jest czysty i w tym momencie biorę osłonkę, zaczynam od uchwytu, przeciągam przez cały pędzel i teraz wiem, że pędzelek jest zabezpieczony i mogę go położyć na parapet, żeby on się jak najszybciej wysuszył. Jeżeli pędzel był używany do nakładania jakichś farb albo gęstych podkładów i jest naprawdę mocno ubrudzony, możemy użyć takiej silikonowej paletki, która ma na sobie różne strefy, w zależności od rozmiaru pędzla, pomoże o wiele łatwiej i szybciej oczyścić go od pigmentu. Jak to wygląda? Znowu bierzemy pędzel, moczymy go, następnie opuszczamy pędzelek w mydełko, tworzymy pianę i przy pomocy paletki próbujemy pozbyć się resztek podkładu. W ten sposób dotrzemy do najgłębszych warstw pędzla. Pianka jest tworzona, widzę, że już jest czystszy. I znowu zanurzam go w wodę, próbując pozbyć się resztek mydła. No i teraz znowu, tak jak ostatnio, używam chusteczki, żeby delikatnie go wysuszyć. Pędzelek jest czysty. Jest bardziej puchaty niż poprzedni płaski pędzel, dlatego znowu zakładam osłonkę i suszyć się na kaloryfer. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy musimy umyć pędzel bardzo szybko, w tempie ekspresowym, bo potrzebujemy konkretnie tego pędzla, a jest brudny. Co robić? W takich sytuacjach sięgam po profesjonalny płyn do mycia i dezynfekcji pędzli firmy Kreolan. Jest to Brush Cleaner, który pozwala błyskawicznie pozbyć się każdego pigmentu i pędzel natychmiast jest suchy i czysty. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wlewam odrobinę tego płynu. Wystarczy? Musimy mieć przygotowaną chusteczkę. Nie musi być to chusteczka mokra, może być zwykła sucha. O, mam akurat tutaj chusteczkę. I teraz tak, biorę pędzel, zanurzam go w ten płyn i takim oto ruchem próbuję pozbyć się tego pigmentu. Mogę go trochę przekręcić, tak żeby płyn wchłonął się w każdą warstwę pędzla. Woda się zrobiła już beżowa i teraz zobaczcie, jest on wielorazowego użytku. Jeżeli chwilę odczekamy i pojemnik byłby trochę większy, to cały ten osad będzie na dole, a na górze zostanie czysty płyn, więc możemy z powrotem go wlać do butelki. Czyli jest to oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy i płyn jest bardzo, bardzo wydajny. No i teraz mam pędzelek i próbuję jak najszybciej go wysuszyć. Przypominam, że ten płyn również dezynfekuje pędzle, więc nasza praca jest higieniczna. Cały pigment zostaje w chusteczce, a
pędzelek jest czysty. Wystarczy odczekać z minutę, jak wszystko wyparuje z niego i pędzel jest znowu gotów do użycia. Pamiętajmy, że jest to jednak metoda ekspresowa. Na co dzień radziłbym używać mydełka do pędzli, które jest łagodniejsze i delikatniejsze. W przypadkach pilnych, kiedy nie mamy naprawdę czasu, a musimy mieć te kilka pędzli teraz i tu, używamy takiego płynu. I jedna i druga metoda są bardzo skuteczne, natomiast bardziej delikatna byłaby jednak ta z mydełkiem. To by było wszystko, jeżeli chodzi o mycie, dezynfekcję pędzli i utrzymanie je w czystości. Natomiast co robić z kosmetykami? Wiemy już, jak umyć, zdezynfekować i wysuszyć pędzle jak najszybciej, jak najlepiej, natomiast teraz porozmawiajmy o tym, jak je przechowywać. Niektórzy używają specjalnych etui w kształcie kubeczka, do których wkładają pędzle, zamykają i biorą ze sobą na jakieś tam zlecenie, potem kładą na stół, otwierają i mogą w każdej chwili wyciągnąć potrzebny pędzel. Super metoda. Ja osobiście jestem zwolennikiem pokrowców, to są takie pokrowce, też etui na pędzle, gdzie każdy pędzelek ma swoje miejsce, na przykład tu są grubsze, po drugiej stronie są te mniejsze pędzelki i zakładam go jako pas normalnie, więc też w każdej chwili mogę sięgnąć po potrzebny pędzel, a na stole zyskuję jakby więcej miejsca. Osobiście wybrałem taką metodę, potem pod koniec pracy dzielę pędzelki na czyste i brudne, daję chusteczkę, żeby nie ubrudzić czystych pędzli, zamykam i w domu już w wolnej chwili mogę wszystko spokojnie sobie umyć. Zadbaliśmy o pędzle w najlepszy sposób i wiemy na pewno, że jeżeli klient powie nam, że ma wysypkę po makijażu, ma jakieś uczulenie, to nie będzie spowodowane pędzlami. Jeżeli dbamy o pędzle, zadbajmy również o kosmetyki, żeby nikt nam nie zarzucał pracy w warunkach niehigienicznych. Mamy tusze do rzęs, szminki, kredki do oczu, czyli to są takie narzędzia pracy, które mają bezpośredni kontakt ze skórą klienta. Jeżeli podkład, wszystkie produkty kremowe, a nawet suche takie cienie czy puder da się nałożyć przy pomocy pędzla i jest to taka akcja jednorazowa, to jeżeli chodzi o kredkę, mając bezpośredni kontakt ze skórą, musimy ją zdezynfekować. W jaki sposób zrobić to najlepiej? Natemperować ją. Mamy kredkę, mamy temperówkę. Przed każdym make-upem musimy pokazać klientce lub klientowi, że porządnie ją wytemperowaliśmy, czyli cała zewnętrzna warstwa została w temperówce. I dopiero teraz możemy pracować czy z okiem, czy z brwiami, z ustami i znowu albo pod koniec makijażu, albo jeżeli nie mamy czasu, to przed następnym make-upem powtarzamy tę czynność. W ten sposób zapewnimy komfort klientce, a również będziemy wiedzieli na pewno, że kredka jest zdezynfekowana. I to jest jedyny możliwy sposób. Co robimy w przypadku szminki? Przede wszystkim zapamiętajcie, że nigdy nie nakładamy szminki bezpośrednio na usta klientki. Tak samo bezsensownym zabiegiem jest korzystanie z pędzla, jeżeli przeniesiemy puder na usta i potem tym samym pędzelkiem z powrotem dokładamy kolejną warstwę koloru, czyli te bakterie, które były na ustach klientki, przenosimy na szminkę, one już tu pozostają. Co możemy zrobić? Polecam Wam kupić taką paletkę dla wizerzystów, na którą możemy przenieść każdy produkt i będzie to bardzo higieniczne. Na przykład taką szminkę, podkład, wszystkie produkty kremowe do konturowania twarzy, klej do rzęs, tusz do rzęs, kremowe cienie. Wszystko znajdzie się tutaj, będzie w zasięgu ręki i na pewno będzie o wiele bardziej wygodne do pracy z klientką. I będziemy potrzebowali jeszcze szpatułki, przy pomocy której łatwiej nam będzie przenieść produkt na paletkę. W przypadku takiej szminki, zobaczcie, ja zdjąłem delikatnie zewnętrzną warstwę po na przykład ostatnim makijażu, nawet jak używałem pędzelka. To jest reszta zewnętrznej warstwy, ja ją wycieram o chusteczkę i teraz czystą szpatułką nakładam odrobinę tej szminki i przynoszę ją na paletkę. I dopiero stąd ja mogę wziąć pędzelek do ust i przenieść go na usta klientki. I nawet jak z powrotem będę chciał dołożyć trochę pigmentu, wiem na pewno, że nic się nie znajdzie w oryginalnym opakowaniu, tylko będę korzystał tylko z produktu, który mam na paletce. Klej do rzęs, bez problemu. Otwieram, przenoszę kilka kropli kleju do rzęs na paletkę i mam drugi produkt. Chcę na przykład odrobinę podkładu, a mogę nawet je wymieszać. Jeżeli mam różne kolory podkładu, ja również biorę odrobinkę na szpatułkę i przenoszę bezpośrednio na paletkę. Tutaj mogę dać olejek, bazę, rozświetlacz i tworzyć zupełnie nową formułę podkładu o kolorze, którego ja akurat potrzebuję.
3 produkty na jednej paletce. Mam tusz do rzęs, który posiada swój aplikator. Nie przenosimy produktu bezpośrednio na rzęsy klientki. Po to zostały stworzone jednorazowe aplikatory, takie same jak osłonki na pędzle. Są takie aplikatory, które kosztują również grosze. Wyglądają w ten sposób. Więc my opuszczamy, zanurzamy taki aplikator w tusz do rzęs, przenosimy produkt na rzęsy klientki i nie wkładamy go z powrotem, bo to by nie miało sensu. Bierzemy kolejny aplikator i powtarzamy czynność na przykład na drugim oku. 2 takie aplikatory może kosztują razem 15 groszy. I to na jeden makijaż to nie jest super wydatek, a wiemy na pewno, że zachowaliśmy higienę. Również możemy kupić jednorazowe aplikatory do ust i przenosić produkt na usta modelki przy pomocy takiego aplikatora. To jest wszystko czysta, przyjemna i bezpieczna praca dla nas i dla naszego klienta. I jeszcze jedna rzecz, o której musiałem powiedzieć na samym początku w ogóle. Wizażysta zawsze powinien mieć czyste ręce. Czyste ręce przed make-upem, po make-upie. Zawsze mieć na twarzy maseczkę. To jest najlepszy środek ochrony w pracy z klientem. I nie chodzi tu tylko o rzeczy, które nas teraz otaczają, lecz też o kwestię nieprzyjemnego oddechu. Nie zawsze jesteśmy w stanie nad tym zapanować i żeby uniknąć dziwnych, przykrych sytuacji, maseczka będzie bardzo fajną ochroną. Nie dotykamy kosmetyków palcami. Od tego mamy pędzle, gąbki, różne inne narzędzia, dzięki którym możemy przenieść produkt z opakowania, z paletki bezpośrednio na twarz klientki. Po co używać palców? Jeżeli mamy cień do oczu, nakładamy go pędzelkiem. Jeżeli mamy jakiś pigment, nakładamy go pędzelkiem. Jeżeli chcemy, żeby pigment się utrwalił, mieszamy go z bazą do pigmentów i przenosimy jako konsystencję kremową. Różne sposoby, ale nigdy palcami. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Pozbądźcie się wszystkich kosmetyków przeterminowanych. Sprawdźcie, kiedy kupiliście konkretny kosmetyk, jeżeli zbyt długo leży w waszym kuferku, czyli rzadko go używacie. Po pierwsze, a po drugie już jest przeterminowany i musimy go się pozbyć. Najczęściej podkład trzymam w swoim kuferku mniej więcej rok. Jeżeli podkład leży ponad rok, to znaczy, powtórzę się, że rzadko go używałem i muszę go po prostu wyrzucić. To były takie małe wskazówki, które pomogą utrzymać wam w czystości wasz kuferek, wasze miejsce pracy, wasze pędzle. Mam nadzieję, że trochę wam pomogłem i widzimy się w kolejnym odcinku. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję, że obejrzeliście ten filmik od początku do końca i życzę wam wszystkiego make-upowego. Do zobaczenia.